Pierwotnie spotkanie w Łodzi miało służyć zebraniu całego zespołu, spotkaniu z partnerami z Oslo i z Reykjaviku i również kontaktom z specjalistami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Padła propozycja, żeby zorganizować grę miejską i studenci byli za nią w pełni odpowiedzialni i to był jakby ich pomysł, ich formuła. Natomiast takim celem też nadrzędnym było zapoznanie młodzieży całego projektu, czyli pojawiła się młodzież z kilku ośrodków, z Konina, z Kielc, z Warszawy i oczywiście z Łodzi. To był taki pierwszy moment bardzo wyjątkowy, kiedy wszyscy rzeczywiście mogliśmy się spotkać w takich wyjątkowych okolicznościach, ale uważam bardzo ciekawych i bardzo wzbogacających. Przy tworzeniu właśnie tej gry miejskiej chyba najbardziej nam zależało na tym, aby właśnie osoby z tych innych miast, w tym jednak krótkim odstępie czasu, mogły zobaczyć jak najwięcej. No i oczywiście tutaj wybraliśmy ulicę Piotrkowską jako najbardziej reprezentatywną w Łodzi, prawda, najładniejszą. I właśnie wzdłuż tej ulicy Piotrkowskiej rozmieściliśmy kilka takich stacji, na których właśnie nasi goście musieli rozwiązywać różnego rodzaju zadania. Byli podzieleni na grupy. Każdy z nas właśnie opiekował się naszymi gośćmi. I tak, chcieliśmy troszeczkę nawiązać do historii Łodzi, do jej historii włókiennictwa, czy tej takiej historii filmowej. I właśnie z tym były związane nasze pytania. Również pytania dotyczyły oczywiście tematów ekologicznych ze względu na tutaj, prawda, temat spotkania. No i tak, właśnie zabraliśmy naszych gości do takich najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie Piotrkowskiej, na mapie ulicy Piotrkowskiej. Był to pomnik fabrykantów, fortepian Rubinsteina czy ławeczka Tuwima. Pod koniec zabraliśmy też naszych gości do pasażu Róży. Takim punktem kulminacyjnym gry były telefony do naszych partnerów. Dzwoniliśmy do North Consulting, czyli do naszego partnera z Islandii. Yes, hi, good morning Poland. This is Iceland calling you. I have two short questions for you regarding Iceland and sustainability. Iceland is the youngest country in the world, geologically speaking. For us who live here in Iceland, it means constant movement by the earth below us, whether it's small or large earthquakes, but mostly small earthquakes, or volcanic eruptions. As you might know, we have one such volcanic eruption ongoing now. Can you find out the name of the place where the volcanic eruption is taking place now? And then, Iceland uses only green energy for generating electricity and heating houses. We harness rivers and waterfalls to create electricity, but we use geothermal energy to heat our houses, greenhouses and different businesses. Can you explain how we harness geothermal energy and bring it to our houses? Rozmawialiśmy z New School z Oslo i tam pytanie dotyczyło konkretnie działalności naszego partnera w obszarze zrównoważonego rozwoju. I ostatni telefon to był kontakt z polskim partnerem, z
Towarzystwem Zrównoważonego Budownictwa, z przedstawicielką, która tam pracuje. Towarzystwo jest jakby w sieci takiej ogólnoeuropejskiej i nasza partnerka prosiła o to, aby studenci wyliczyli swój ślad węglowy. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o śladzie węglowym i o tym, jak można niwelować ten ślad węglowy. Chciałabym Was poprosić, żebyście wykonali czynność składającą się z 2 etapów. Pierwszy z nich to, żebyście znaleźli kalkulator śladu węglowego i żebyście obliczyli, jaki ślad węglowy Wy zostawiacie dla środowiska. Następnie chciałabym, żebyście zobaczyli, jak swój ślad węglowy możecie zredukować. Cele zostały jak najbardziej osiągnięte, chociaż nie w taki, bym powiedziała, typowy sposób. Młodzież, z tego co wiemy, była bardzo zadowolona i ten feedback był bardzo pozytywny. Także ja jako koordynator tego wydarzenia uważam, że udało się ono rzeczywiście bardzo dobrze i wszyscy wyjechali z Łodzi z takimi dość dobrymi wspomnieniami.